Witam szanowne grono morszczaków, z tej strony Rafał. Na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować za odbiór pierwszego mojego filmu. Naprawdę dostałem szereg wiadomości, informacji, komentarzy, w większości pozytywnych. Tutaj nawet byłem zaskoczony, że tak mało było negatywnych komentarzy odnośnie jak to można prowadzić zbiornik morski tutaj bez sampa. Ale to jest to, co chciałem Wam i powtarzałem w ostatnim filmiku. To nie chodzi o to, który zbiornik jest lepszy, czy musi mieć samp, czy bez sampa. Te procesy, które zachodzą w jednym zbiorniku i w drugim praktycznie są takie same. Jeden i drugi ma swoje wady i swoje tutaj zalety. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o sercu generalnie tutaj zbiornika, który tutaj posiadam, ten 300-litrowego, jakim jest kaskada. Myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest to najważniejsze urządzenie tutaj w moim zbiorniku, bez którego raczej nie byłoby możliwości, aby tutaj to życie się rozwijało, żeby to wszystko tutaj rosło i generalnie, żeby te parametry były utrzymywane na odpowiednim poziomie. Tak jak w pierwszym odcinku wspominałem, jeżeli chodzi o kaskadę, na chwilę obecną używam kaskady Tidal 110. Tutaj za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda. To jest zdjęcie stricte katalogowe, tutaj nie chcę za bardzo wnikać odnośnie, nie wiem, wymiarów, to już będziecie mogli sobie sami znaleźć w internecie. Najważniejsza rzecz, jest to największa kaskada Tidala, są jeszcze mniejsze. Ona jest dedykowana, tak jak jest w opisie, do 400 litrów. Tam jest przepływ maksymalny 2000 litrów na godzinę. Ona posiada skimmer, aczkolwiek ten skimmer no tak średnio tutaj funkcjonuje. Jeżeli chodzi o mnie, mam osobny skimmer, o czym też zrobię filmik. Fajną rzeczą jest to, że ona posiada uchwyt na grzałkę. Także nie musicie kleić tej grzałki. Tam jest taki specjalny uchwyt, do którego grzałka jest doczepiana i fajnie to działa. Na tym filmiku możecie zobaczyć, jak to funkcjonuje już u mnie bezpośrednio. Jeżeli chodzi o przepływ mam ustawiony maksymalny. To jest, tak jak wcześniej wspominałem, 2000 litrów mniej więcej na godzinę. Tutaj ten przepływ on się zmienia, on się zmniejsza z czasem. W momencie, kiedy no tutaj życie się rozwija w tej kaskadzie i ten przepływ właśnie jest troszkę mniejszy. Tutaj za chwilę pokażę Wam, co jest w środku w tej kaskadzie, bo myślę, że to jest najważniejsze i najciekawsze. Także jeżeli chodzi o chwilę obecną, w kaskadzie mam tylko kulki Maspekta. Tam jest około chyba 2 kg tych kulek, mieści się do tej kaskady. Jest troszeczkę miejsca jeszcze na nieoczekiwane sytuacje, w przypadku gdyby, nie wiem, fosforany wywaliły i trzeba byłoby zastosować jakiś absorber typu, nie wiem, Fosgard lub jakieś inne, nie wiem, krzemiany, gdyby się pojawiły, jakiś seal out można też włożyć. Na początku stosowałem gąbki. Tam w zestawie są takie gąbki, które są układane na dół tej kaskady i na górę tej kaskady. Ja to z czasem tutaj wywaliłem. Zostały tylko kulki. Teraz możecie zobaczyć generalnie, co tam w tych kulkach się dzieje. One są bardzo porowate, przez co no, bakterie w bardzo intensywny sposób rozwijają się, i bakterie tlenowe i beztlenowe na tych kulkach. Tutaj, tak jak widzicie, tam jest pełno życia w tej kaskadzie. Przede wszystkim tutaj fajnie widać na tym filmiku, ile jest rurówek, które są tutaj dodatkowym filtratorem wody. Jeżeli chodzi o parametry, naprawdę na chwilę obecną, no gdybym nie dodawał z zewnątrz NO3 z firmy Colombo, NO3 miałbym wyzerowane. PO4 na chwilę obecną to jest, tak jak wcześniej wspominałem, 0,3, 0,5 do 0,7, do 0,07, nie 0,7, tylko 0,07. Także jest naprawdę na bardzo niskim poziomie.
Także no jak widzicie, no szereg życia. One mają dużą tą porowatość, także fajnie to wygląda. Co jest też, myślę, że bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, to jest sposób obchodzenia się z tym złożem. Tutaj przeczulam naprawdę, bo widziałem wiele komentarzy od osób, które wywalają co jakiś czas tutaj ceramikę, nie wiem, z kaskady, płuczą w wodzie Rodi. W żadnym wypadku tego tutaj nie róbcie, bo możecie całe to życie lub większość tego życia tych bakterii, które jest na tym złożu tutaj, no załatwić. Także jeżeli macie potrzebę, nie wiem, tak jak u mnie mniej więcej raz na 2 miesiące wyjmuję te złoże, żeby troszkę przeczyścić, ponieważ oprócz tych rurówek na tym złożu gromadzą się, no one zarastają gąbkami, tutaj nie ma co ukrywać, które też są filtratorem wody, ale aby to złoże troszeczkę przerzedzić, raz, nie wiem, na 2-3 miesiące wyjmuję, wkładam je do wody, tutaj z akwarium, spuszczam wodę, szczególnie robię to przy podmiankach, przepłukuję troszkę to złoże, wkładam z powrotem do koszyka. Tą wodę nawet po tym płukaniu też nie wylewam, bo ona ma w sobie bardzo dużo bakterii. Wlewam z powrotem, tutaj tylko ten osad ewentualnie, który tam troszkę może się zgromadzić, tutaj wylewam. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą kaskadę. Tak jak wcześniej wspominałem, przepływ mam ustawiony maksymalny. Co jest też istotne, ta kaskada od razu po wystartowaniu, ona nie będzie spełniała swojej funkcji. W moim przypadku to było około, nie wiem, 2, nawet 3 miesięcy, kiedy to wszystko zaskoczyło i ta biologia rzeczywiście ruszyła w tej kaskadzie. Co jest jeszcze bardzo istotne, no to jest poziom wody, który jest, ustawicie sobie. Ten poziom nie może być za nisko, bo ta kaskada będzie chlupała. U mnie jest to mniej więcej 2 cm powyżej tego wylotu tej kaskady, przez co owszem ta woda spływa tutaj delikatnie. Dużym plusem jest to, że jest dodatkowa cyrkulacja tutaj, jak widzicie na tym filmiku. Także tutaj też to troszeczkę dmucha i też no, dodatkowy ten ruch wody jest zachowany i to jest bardzo dużym plusem właśnie też kaskady. Co jest też jeszcze bardzo myślę, że istotne. Znaczy tutaj, tak jak widzicie na tym filmiku, nie stosuję gąbek, przez to ta woda nie jest też krystalicznie czysta. Ona ma w sobie też trochę, nie wiem, jakichś kawałków, nie wiem, detrytusów różnego rodzaju, ale no, tak jak, nie wiem, dmuchniecie nawet detrytus z dna zbiornika, zobaczcie po jakim czasie LPS-y się pompują i w jaki sposób się pompują. Także one też zawierają dużo substancji tutaj odżywczych. Także nie chodzi o to, żeby było sterylnie, tylko aby korale i życie się odpowiednio tutaj rozwijało. Jeżeli filmik Wam się podoba, zapraszam, dodawajcie komentarze, subskrybujcie. Dla mnie to też jest dodatkowa motywacja. Zapraszajcie znajomych i myślę, że następny filmik też będzie tutaj ciekawy, interesujący. Trzymajcie się, cześć.